Witam serdecznie. Sprzed Gołębników wita Was Krzysztof Trzaskalik, oddział Jastrzębie Zdrój. Witam na kolejnym moim filmiku. Budzik nastawiony, ale człowiek sam budzi się już przed budzikiem. Zdążyłem już sprawdzić pogodę po trasie na miejscu. Kamerki internetowe, prognozy. Także zanim budzik mnie obudził, bo będzie trzeba wypuścić gołąbki, mimo że tego snu malutko, co dopiero się położyłem, robiąc przygotowania w Gołębniku do przyjęcia gołąbków z lotu. Dzisiaj lot z miejscowości Brzeg Dolny, to jest 200 ponad kilometrów i będziemy wypuszczać gołębie. Muszę za chwilę zrobić parę telefonów do konwojenta, do drugiego oddziału w sprawie wypuszczenia, jak tam na żywo, bo na internecie już obejrzałem, jak to wygląda. A jak widać, delikatna mgiełka. Czy mgiełka? Nie mam mgiełki, ale tak z tyłu, taką, może tego nie widać na telefonie, tak poranna, wschód słońca, właśnie słońce wschodzi. Pójdę gołębnik pootwierać, wloty, założyć anteny i przyszykować wszystko do przylotu. Także taki piękny dzień dziś nam się zaczyna. Z konwojentem przegadałem, potwierdzają się internetowe prognozy czy relacje, jakie są, jakby potwierdza to, co widziałem w internecie, więc ja tutaj spinam sobie anteny na spokojnie. Tutaj efekt wieczornej pracy. Gołębniki przygotowane na przyjęcie gołąbków po locie. To jest przedział samiczek. Jeszcze ostatni przedział nie zdążyłem, gdzie samiczki siedzą. Jedna taśma się zacina. Wszystko ustalone. Gołąbki będą startować 6:45. Także ja jadę teraz do kościoła. Po kościele dam informację na stronę. No i życzę wszystkim dobrego lotu. No i gołąbki lecą. Zaczynamy pilnowanie. Jeszcze trochę czasu raczej ich jeszcze nie będzie, bo jest tak praktycznie bezwietrznie, ewentualnie z lekkim wiaterkiem w dziobek. Także kolejny lot, kiedy pogoda, gołąbki na pewno nie będą przewiane, pójdą z kierunku, czyli myślę, że wszyscy powinien być lot taki udany, fajny na rozruch. Drugi lot w fajnej pogodzie,
ponieważ pamiętam, jak były 3 loty kiedyś takie łatwiutkie, a wydłużył się dystans przed ciężki lot, to gołębie ciężko to przeżyły. Myślę, że te pierwsze loty wymagające przygotują je pod ten dłuższy dystans, pod 500, że te gołębie będą to lepiej znosiły, nawet jak te 500 będą ciężejsze, a być może na przekór teraz loty pierwsze pod wiatr, to potem z wiatrem, no bo w końcu aura jakoś procentowo się to musi ułożyć. Zobaczymy, w zeszłym roku chyba 7 czy 8 pierwszych lotów było pod wiatr. Zobaczymy, jak w tym roku. Wczoraj jedne oddziały leciały, poprzekładali loty na sobotę, bo dziś miało być gorzej. Tam głosili faktycznie od godzin 11, 12 jakieś pogorszenie pogody. Myśmy lotu nie przełożyli, bo rano tam zapowiadali, że będzie ok, żeby nie robić zamieszania. Na szczęście pogoda chyba się poprawiła, ułożyła, więc takie to jest właśnie z tym wszystkim decydowaniem o locie. Na sobotę głosili idealną pogodę, tyle że na sobotę z wiatrem, a niedzielę, którą mieliśmy w planie lotów, była nie do końca pewna. Na szczęście pogoda jest stabilna. Myślę, że gołąbki spokojnie się zlecą, zanim ewentualnie jakieś pogorszenie pogody nastąpi. A tu moja młodzież w wolierce obserwuje świat. Wyszły sobie do wolierki. Młodzież 2024 odłożona. Ktoś mnie zapytał w komentarzach, jak często sprzątam, i odnośnie właśnie tego sprzątania, to jeśli chodzi o gołębniki lotowe, to u mnie zawsze sprzątanie jest po odłożeniu młodych. Jak odłożę młode, czyli faktycznie przechodzi się na wdowieństwo, na metodę wdowieństwa, wtedy gołębnik jest wysprzątany i jakby przygotowane do metody wdowieństwa. Wiadomo, młode jak są, to narobią troszeczkę bałaganu, rosną, jedzą dużo, to i kupy są, więc taka kolej rzeczy. Więc to sprzątanie jest przy odłożeniu. Najlepiej to zrobić w momencie, jak gołębi nie ma, czyli po zakoszowaniu, więc wtedy nocka w gołębniku i sprzątanie wszystkiego. Ten nowy gołębnik jest tyle plusowy, że tu jest łatwiej, a w tych starych trzeba się bardziej męczyć, chociaż co do wyników to zobaczymy, z którego gołębnika dobrze polecą. Jak z nowego gołębnika, oto tego, gołąbki będą się dobrze sprisywać, to będzie główny gołębnik, ale nie chciałem się od razu nastawiać, bo nie wiedziałem, jaki klimat, jak te gołębie z tego gołębnika będą siadały. Nie z wszystkiego jestem zadowolony, jeśli chodzi o ten gołębnik. Miał to być gołębnik marzeń moich, jakby, ale niestety to nie temat na teraz. Trzeba się z pewnymi rzeczami może uporać. Zobaczymy. Może zrobić poprawki na jesień. Drugi rok testów, jak tego w zeszłym roku wypadło to fatalnie na tym gołębniku. Zobaczymy. Dlatego nie zdecydowałem się jakby lotować głównie z niego, tylko gołębie stare są jakby podstawą ze starego gołębnika, a ten nowy gołębnik testuje, jak te gołąbki się tu będą spisywały na nim, czy dają radę, czy będą tak samo lecieć jak tam, czy będą odstawać. Niestety to ma duże znaczenie, już się przekonałem, że te same gołębie na jednym przedziale, na jednym gołębniku lecą zupełnie lepiej, tak samo karmione, tak samo przygotowywane, lecą na przykład dużo lepiej na jednym przedziale niż na innym przedziale, więc gołębnik ma bardzo duże znaczenie, ten klimat odpowiedni, żeby uzyskać w tym gołębniku. Z tym pierwszym starym gołębnikiem też walczyłem pierwsze lata, żeby wszystko ustabilizować.
jeśli chodzi o pewne sprawy, żeby te gołębie leciały. Także gołębnik jest bardzo ważny, bo wysyłając gołębie, to z jednego było w stanie być 80-90% w domu, a z drugiego gołębnika pierwsze gołębie przylatywały, więc jakby ciągle coś testuję, w którym gołębniku lepiej będą siadały. Jeśli tutaj będzie wszystko ok, no to będzie główny gołębnik lotowy, dlatego że no będzie to na tyle, tak jest połowa zajęta pod lotowe gołębie, a druga połowa pod rozpłód, a dlatego dałem tu młode. O, młodzież tutaj jest odłożona, poleci z tego gołębnika. Tu są rozpłodowe gołębie, w miarę jak jeszcze jeden przedział młodych będę dokładał, 2 przedziały już są dołożone. Generalnie wygląda to w ten sposób, że są jakby 2 połówki, jedna połówka na wdowce wdowy, druga połówka na wdowce wdowy. No ale te cele na pół pozamykam, będą jako siodełka dla młodych. Te tu będą na siodełkach od samic siedziały. Najpierw tą połówkę od samic zapewniłem. Teraz tutaj były gołębie rozpłodowe. Jedną część gołębi rozpłodowych już usunąłem. Przeniosłem do woliery, już odpoczywają. Wyniosłem ich z cel. To co mi zależało, to jajka poprzekładałem, młodziki poprzekładałem, pary zabrałem, wyniosłem. No i tutaj jeszcze w tym przedziale mają dochować, ale powoli te pary, które mogę, to już zabieram. Już nie chcę, żeby jajka niosły, dam im podochowywać i ostatni, trzeci lęk młódków pójdzie do tego gołębnika, a te gołębie rozpłodowe będę stąd stopniowo wycofywał i rozpłód tych gołębi będzie się kończył. Także tutaj już kończę wychowywanie młódków. Parę sztuk tam jeszcze się dochowa. W ramach możliwości przełożę na drugi gołębnik rozpłodowy te młódki, które będą mniejsze i będzie trzeba, czy jajka, no jakoś to powoli się kombinuje, czy tam młódki do wychowania takie malutkie 5, 6, 7 dniowe pójdą gdzieś na podkładkę, czy do kolegów na podkładkę. Niekoniecznie muszą być wychowane u mnie, więc no, powoli, systematycznie w ramach czasu własnego jakoś próbuję to ogarnąć, żeby one tutaj, te gołąbki, znikały. O, tam jest Dakar, syn Dakara, znaczy wnuk, u mnie już wychowany, późniaczek. Jego brat roczny miał 7 konkursów, super leciał, był na wystawie, był najlepszym w oddziale w kategorii H, super fajnie siadał, szpicową, mam nadzieję związaną z nim w tym roku z 500-kami. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Tam jest Sultan na długi dystans, Sultan, a tu jest tak, to jest Pielesiak, jego córka teraz była pierwsza z pierwszego lotu i taka krzyżówka Pielesiak razy gołąbek od kolegi, od Jacka, prezesa, więc zobaczymy. Udało się w zeszłym roku tylko po nim uchować, zanim cele znalazł 2 biedaki, takie późne do lotu. Na młode to tam przeleciały, przeżyły. To był taki trzeci późny lęk. Wcześniej nic nie uchowałem i zostawiłem te 2. No i samiczka spisała się na pierwszym locie zaskakująco dobrze. Zobaczymy, czy to był wybryk taki, ale to było pod wiatr, czy tylko nie weszła. Byłaby, no nie przesadzając, ale w 10 w oddziału na pewno, może w 5. Było na filmie nagrane, jak siedzi. Idzie sobie tam przeliczyć czas, bo było nagrane. Grubo siedziała. Ja tego nawet nie liczyłem, ale co najmniej 3 minuty byłaby naprawdę czołowo bardzo. Tak była chyba 30. A tak ten konkurs, szpicy by nie miała, pierwszego konkursu by nie miała. Nie patrzyłem, o której była dokładnie,
ale jedynkę by nie miała, ale mogła być w pierwszej piątce. W 10 na pewno, to tak patrzyłem po czasach, ile by tego, no ale przewaliła sobie bardzo czołowy konkurs. Zrobiła dobry konkurs, ale super czołowy przewaliła. Także, o, tam też jest córka Dakara. To w sumie jest rodzeństwo, ten Szek i dobrze mówię? Tak, to jest też córeczka Dakara, w pierwszym roku uchowana. Tu jest mój Kubuś, który wydał 3 lotniki oddziału. Tam samica od Hirna. Część tych zakupionych gołębi niestety będę musiał sprzedać, bo tego rozpłodu jest dosyć sporo. Gołębnik będzie zasilony, pójdą tu młódki na przyszły rok i będzie to gołębnik lotowy, więc tutaj na tych 3 przedziałach, na 2 przedziałach były rozpłód i w sumie musi tyle rozpłodu być mniej, no bo będą młode, więc gołębi rozpłodowych tutaj no nie będę już nic dobudowywał, bo bez sensu kompletnie. Więc po tych nowych gołębiach dużo młodzieży wychowałem. Teraz jeszcze nie ma wysyłek, hodowcy nie mogli sobie gołąbków poodbierać, więc zostały dla mnie część gołąbków. Teraz dopiero jakieś wysyłki udało się zorganizować, no ale wcześniej no już zostaną te gamonie. Najwyżej po sezonie lotowym będziemy myśleć, co z nimi zrobić. Myślę, że część gołębi po sezonie lotowym młodych, przelotowanych będzie do sprzedaży. Polotuję nimi, pobawię się, a później będzie trzeba troszkę ograniczyć ich ilość tej młodzieży, ale nie ma co na razie płakać. Może być choroba, może być katastrofalny lot, może być wszystko, więc nie ma się co zanim się nie przeskoczy, nie ma co mówić hop. Jak już będzie, to wtedy będzie, ale takie po prostu są częściowo plany, a tutaj rozpłód, jak mówię, będzie rozdzielany. Tu są też te długodystansowce na typowy długi dystans. Też tych młódków jakoś strasznie dużo mi nie trzeba. Pojedyncze sztuki, o tych lotów stylu Brukseli 1000 km nie ma za dużo. A tutaj mam parę te sułtany, to wszystko Dakary. W sumie Dakary robią i robotę na innych lotach, ale typowo tych długi dystans, parę gołąbków jest, parę par. Tu samiczka, tam jej ojciec 4 razy zrobił, 5 razy Perpignan, 1100 km, był czołowym, chyba najlepszym na rankingu Pipie z lotu Perpignan, pierwszym albo drugim asem, że kapitalne gołębie długodystansowe, ale u nas nie do końca są takie loty, żeby je wykorzystać. Także ten gołębnik rozpłodowy będzie już rozdzielany, likwidowany. Zostanie mały przedział gołębi rozpłodowych w sensie takim, żeby wychować tutaj to, co hodowcy tam najbardziej pitbulle, kitle, Porsche, coś z drapów, żinoklikę. Taki przedział troszkę i to zostanie, ponieważ coś uchowam, jeden lęk do wystawienia później na aukcję, także zostawię. Są syn 901, córka szaleńca, oryginały, wnuki Golden Prince'a, wnuki Porsche, wnuki Kitla 03. No i także coś tutaj jeszcze jajeczka czy odchowamy, czy mamki odchowają, coś tam, taki parę par rozpłodowych te zostanie do pociągnięcia. No, w gołębniku pusto, tak właściwie prawie pusto. Jest jedna ta samiczka, to jest ta, która była pobita i ja nią po prostu nie lotuję, bo ona w ogóle wygląda brzydko, jest zdrowa, ale ciągle to oko jakby, to z racji ona już lepsza nie będzie, więc po prostu z racji, że ten gołąbek został
pobity, jest partnerem. Będzie tutaj witał kolegów i koleżanki. Minęło 2,5 godziny lotu. Ja tak myślę, że gołąbki poniżej 3 godzin to pokonają. Dystans 200 plus, niewiele ponad 200, ale gdzieś 200, chyba 6 km do mnie dokładnie, musiałbym sprawdzić, nie pamiętam, ale mniej więcej taki to jest dystans. Tu jest właśnie ten główny gołębnik, z którego te gołąbki, no baza jakby, z którego gołąbki najlepiej mi lecą. A tam młodziaki, widzę, samice karmią, które odrzuciłem do wolierki, żeby się same uczyły jeść. Chyba je słychać, jak agresywnie piszczą, bo są głodne. Tu właśnie jest ta wolierka. Tu są mewki i samczyki. Mewa, już nerwowo. Jeszcze myślę, że jest czas, no ale różnie bywało. Tutaj są samiczki rozpłodowe i tutaj młodziaki, które tam się uczą jeść i pić. Chyba to, co miały, wyżarły sobie, mogą sobie pobierać, a jeszcze gonią sobie za samiczkami. A jednak chyba mamy pierwszego gołębia. Podź. 2 nawet pierwsze. Czyli tak kątem oka zobaczyłem. Podź. Jest to mój, taki spanikowany. Tak. Roczniaki. Podź. Roczniaki nie zostały. Podź. Odbiło. Roczniaki nie zostały przeniesione. Były tam, gdzie na gołębie młode były lotowane. Tam je zostawiłem. Także mamy pierwsze gołębie. 2,5 z hakiem, więc jednak jest bezwietrznie, bo znaczy, że wycisnęły 80 na godzinę. No, dokładnie 80 na godzinę to tak wychodzi. No to jest 1300, ale 200, 160 i 40, 200 to 2,5 godziny. I jeszcze 5 km. A to 80, 1333, 1340 szybkość, tak na oko szybko licząc. To jaskółka, już człowiek patrzy, także zaczęło się. Jest kolejny, a tam jakieś straszydło. Trzeci. Na który gołębnik na... Podź. Zobaczyć, czy odbiło. Podź. Mamy kolejnego. Tu kolejny. Podź. O, idą. Podź. Wow, roczniaki. Następny roczniak. O kurde. Podź. O, syn szaleńca biały z Ludoklasenski. Tego poznaję, bo jest biały. Idą. Tam następny. Podź. Ciemna sztolka. Podź.
Podź. Jest następna. Chyba wyczka z serii Kubusiową wyciepałem. Podź. Następna. Nie miał mi w dach trafić. Ojej, babcia. Podź. Tam roczniaki wchodzą. Podź. I następne 3. I tu następne 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siadają. Mam nadzieję, że odbiło wszystkie na tej klapie. O, idą. 1, 2, 3, 4, 5, ale widok. I ładują się. 1, 2, 3, 4. A gdzie ten 5? Odbiło 2. Muszę pilnować, bo na oblocie nie odbija. Podź. A siadają 2. Tam 2. Podź. I znowu 2. Podź. I znowu trochę ich jest. Tam. A ja was z serii powyrzucałem, ale jestem głupi. Tam 2 roczniaki wchodzą, no nie wiem ile tak tych roczniaków jest. Tu jakiś... O. I 2 znowu. I tutaj 4 znowu są. I znowu 2. Odbiło. O, i z tego gołębnika siadają, a z nowego tam nie bardzo. Po prostu ten gołębnik nowy jest spieprzony. To samo dostają. Myślałem, że roczne potem nie dały radę, a... Podź. O, jest tam jakiś gołąb. Podź. A z tego gołębnika więcej gołębi leci niż z tego pierwszego, a tutaj o, zaś następny jest. Ile się już tu ich zładowało. Podź. I ruda. Podź. A to znowu pielesiaczka siedzi na dachu. Podź. Ta co była pierwsza, ona lubi siedzieć. To znowu ona jest. Ta co ostatnio była pierwsza znowu siedzi. Podź. Ale będzie fajny gołąbek z niej, tylko lubi przesiadywać. Ostatnio 3 minuty, teraz może szybciej się zerwie. O, podź. To jest ona, znowu. Podź. Ten dopiero zeskoczy, to ku niemu zejdzie. Podź. Po prostu nie wchodzi do gołębnika. O, zaś 4. O, fajna pogoda, bezwietrznie praktycznie. Podź. O, następne. Oklaska jeszcze sobie. Podź. Zawija z kierunku. Przyleciał, zawraca.
Patrz, 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 patrz. O, idealnie z kierunku ciśnie. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. I następne. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. O, ruda przyszła. Patrz, 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 patrz. A jak schodzą. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Kolejna ruda z serii wyrzucona. Patrz, 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 patrz. I kolejne, o, z kierunku idą tam z Nadlaska. O, raz, dwa. Patrz, 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 patrz. Trójka cała. I czwarty, piąty, szósty. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. O, jest ich 117. 117 ich jest aktualnie. Co tu się dzieje? 128 to już będzie po wszystkim. We 16 minut. Ruda córka szaleńca, ja je z serii powyrzucałem. Tam druga córka szaleńca, a ja je z serii wyrzuciłem. Co za trudno, ale fajnie, że siadają. Fajnie, że siadają, że się pokazały. A ja je z serii wyrzuciłem, ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Po prostu tu już niewiele co brakuje. Tu ich poszło 50 z tego gołębnika. I tutaj, tu jest, tam jest, tam jest, tu jest, tu jest. Ta tu była. Nie wiem, tu pojedynczych samic brakuje. Tam jest, jest. Na dole jest, tu jest. No dobrze, no. Dobrze, że są. Przynajmniej wam czysto zrobiłem. Macie świeżutko. Odbija 140. 140 jest ponad. Mówię, praktycznie. A ta ruda jest. Właśnie. Właśnie, czy jest ta ruda, co do serii dałem. No tutaj córka szaleńca, tam córka Van Luna, tu ruda, tu z szaleńca. Wszystkie po kolei, tu też jest ruda, tu komplet. A jest ta ruda, chyba chodzi po ziemi, także jest. Tam płowka, to dobrze. Ta chociaż była seryjna, a że jakiegoś seryjnego zrobię. A ja stąd je wyrzuciłem. A tam go bijesz, czy co? Młodzika bijesz, czy młodzik chce jeść? Chodź właśnie. 150 teraz. Przed do wcześniej, 25 porosłych. Co? 25 porosłych. 23. 23 to na pół go. Ale potem były 25 dłoni.
23 były. Dwa były. Potem był jeden. Ale ładnie wychodzą. Zią, zią. A ja zaś Emki. A u mnie to wszystko te stare wywalił ze serii, a one wszystkie. A mnie na opak. Same roczne. A czy rocznioki też? Same roczne, a potem te stare zaczęły. Pierwsze były roczne. Ten co był trzecim lotnikiem oddziału to za drugiego. Albo o, jak się wybiły. Jak tu z kierunku idą. Siadają. A seryjnych nie, ale fajnie siadały. Ciekawe. O, raz, dwa. Fajny lot wyszedł. Dość szybko mi się wydawało. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Tu idą, to skakał w zachód, ja skakał przed chwilą. Z kierunku idą. A teraz się Dwa. wysypują. Płowek odbiją. Di. No to teraz będzie 160. I następne. Na rozgrzewkę na początek sezonu mają dobre takie loty, że w miarę udane. A Godorba jeszcze ci nie zniosła, co? No, nie wiedziałeś, czy ją dawać, czy nie dawać. No to jest właśnie z tymi samicami, że... No. I? A nie dałeś ich. Tyś ich zostawił w chałupie, co? I zaś 3 siadają. A ja się chyba trochę zaeksperymentował ze serią i chyba żem się przejechał. Chodź. No, tak to wygląda. Chodź. O, wrona. Chodź. I następne idą. Myślę, że lot udany. A jeszcze muszą się podolatywać reszta. Teraz jakby taka przerwa. Chodź. Ojejku, ciebie suszy. Pojnik na ziemi, on, kurde, biedaka suszy. Szybko wkłada. Już dawno po konkursie, ale dolatują jeszcze 3, 4, 5. Chodź. Dobrze, że się schodzą. Następny. O, przeleciał i teraz zawraca. Pojedziemy na zegary, zobaczymy jak to wyszło. Karma, jeśli chodzi o karmę, to podaję częściowo karmę Pawła Mędrysy. Taki miks Mędrysa razy ID. O, tutaj samiczka pociesza i dobrze go samczyka sobie wybrałaś, bo to jest akurat samczyk dwulatek z 50. Fajnie leciał, 2 samczyki, a drugi jest z 50. Jego braciszek ostatnio zrobił konkurs. Wodę tu już trzymają. O, to jest ta samiczka, która ostatnio była pierwsza, a przesiedziała i dzisiaj znowu siedziała, ale już nie była tak szybko. Ale myślę, że w konkursie chyba będzie, więc roczniaczka będzie miała 2. O, tutaj towarzystwo. A tu nawet do przedziału samiczek też tu ktoś sobie przesiaduje. Tak to wygląda w gołębniku. To jest ten gamon, którego przez drzwi muszę puszczać. Taka świnia nie umie, o młodzież, taka świnia nie umie wejść przez lot. Chodź. Ważnie. Chodź. Otworzę mu drzwi, on wejdzie przez drzwi. Chodź. Chodź. No chodź. Chodź. O.
Gamoniu. Ciekawe, czy cię odbiło. No i gołąbki tak siadały. 23, 23, 23, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28. Ojej, już. 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 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 29 i 30, 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 30. Do 12:45 brakowało 9 gołębi, przy czym to jest tak, że 0,4, 0,5, ta 7,3 wydawało mi się, że one są, to w ogóle są 0,4, 0,5 z szaleńca, nawet na filmie mówiłem, że siada biały, a 73 też mi się wydawało, że na jajkach siedzi. Jechałem na zegary, to zamknąłem wlot, więc nic nie doleciało. No i tak jak mówiłem, tu siedzi na sztucznym jajku, a nie, to samiec, zmienił ją. No tak, nie odbiło, bo tam jest biały, 4 lub 5. No, a tu siedzi drugi. One były. Nie odbił ich zegar. Po prostu ich zegar nie odbił. Dobrze, że roczniaki, a nie jakieś tam stare seryjne, ale on na pewno był i zegar go nie odbił. Tak to wygląda. Ta 7,3 też raczej się nie mylę, że jest. Może te pozostałe, może coś z tych pozostałych też. 54 to była samiczka, zaraz ją zlokalizuję, muszę przypomnieć, gdzie ona siedziała. Także nie jest źle. Nie brakuje więcej niż 9. 3 znalazłem, mimo że wloty były zamknięte, no to 6 do zegarów. 3 na pewno nie odbite były, a może i więcej nie odbiło. I oczywiście jest. To jest ta siweczka z brudnym brzuchem, bo jajka rozwaliły. Dałem sztuczne i ma brudny brzuch. Także była w gołębniku. Nie wiem o której, ale była w gołębniku. I na pierwszym locie była nieodbita i teraz też nieodbita. Po prostu z lotu jej Tauris nie odbija. Matka przyjmuje, a Tauris nie odbije, jak się okazuje. Taki błąd. Już mi się tak kiedyś zdarzało, że jest Tauris i on po prostu nie odbije. Będzie trzeba jego niestety wymienić, bo nie bije. Także to tyle w ramach podsumowania. Muszę zobaczyć pierwszą i drugą listę. Może jest więcej takich, którym nie bije, które się jeszcze powtórzyły, a są, że ich może nie odbiło, niekoniecznie, że się spóźniły. Ale to już nieistotne. To jest fajna samiczka. Będzie miała szansę jeszcze sporo lotów się wykazać. Rozdzielam i teraz przybył jeden. A zobaczymy, który to. Podź. Samiczka jakaś. Nie jakaś dziewczyna. Jeszcze nie zdążyłem filmiku zmontować, bo tu pracuję, rozdzielam wszystko. Samczykom zabieram samiczki. Zostają sami panowie i będziemy bawić się we wdowieństwo. Widzisz? Nie wiem, taka poszarpana wygląda, czy uderzona. Podź. Samczyk się cieszy, teraz wyskoczy na pole. No chodź. Także nie były wszystkie, bo jeden sobie doleciał. Wloty są pozamykane, więc jak ktoś przyleci, to będę widział. Chodź. Dobra. Odpuszczę. Wieczorne karmienie gołąbkom. I taki problem, że niedziela, poniedziałek karmy jest na samym dole. Szukam, gdzie jest worek, bo mi się
skończył, a on na samym dole. Ja tak sobie to poukładałem dziadowsko, że muszę teraz przerzucić worki, żeby się dostać do niedzieli i poniedziałku. Także przekopujemy, żeby naszykować gołąbkom karmę. Gorzej mi to wszystko gruchnie na głowę, bo musiałem to wszystko poustawiać. O. Karmię gołąbki, kolejny przyleciał. Samczyk, wiem który, czyli 9 nieodbitych, znaczy 9 nie było odbitych, z tego 3 na pewno przepuściło i 2 doleciały. No to wychodziłoby 9 minus 5, max 4 brakuje. Naprawdę aż biegnie. Idź. Chodź. Także karmienie już wieczorne, jakby po zegarach. Chodź. Przy rozdzielaniu wrzuciłem je do woliery, żeby sobie ułatwić życie. Także udało się skończyć rozdzielać. To są roczne samice. Po drugiej stronie roczne samce wcinają. Dziękuję za uwagę. Jak filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. No i szykujemy się do następnego lotu dłuższego dystansu. Przyszły weekend. Dobry lot. Czekamy na listę. Hej.